Starożytny grecki historyk Herodot z Halikarnaksu, którego pewnie kojarzycie albo ze słyszenia, albo ze szkoły, w trzeciej księdze swoich dziejów, opisując krainy dalekiego Orientu, pisze też coś takiego. Są tam również dwa godne podziwu gatunki owiec, które nigdzie indziej nie istnieją. Jeden gatunek ma długie ogony, nie krótsze od 3 łokci. Gdyby im pozwolono wlec je za sobą, miałyby rany od ocierania się ogonów o ziemię. Tymczasem każdy z pasterzy zna na tyle sztukę ciesielską, że fabrykują wózki i podwiązują je pod ogony owiec. Dobra, ale dlaczego opowiadam wam o owcach? Musimy się cofnąć do roku 95. Miałem wtedy jakieś 2 lata i w sumie nie pamiętam tego, ale babcia mi opowiadała, że miałem takie coś, że nie potrafiłem zasnąć, jeżeli nikt mi niczego nie opowiadał. Więc albo ona, albo rodzice, kto tam akurat miał wtedy przy mnie dyżur, opowiadał mi jakąś historię i opowiadał, ja sobie zasypiałem. Problem tylko polegał na tym, że kiedy przestawali opowiadać, to ja od razu otwierałem oczy i pytałem, a co dalej? No więc musieli opowiadać dalej. No ale to nie jest koniec problemów, bo gdzieś tak w roku 99, no mniej więcej tak w przedszkolu, miałem okres niejadka, więc rodzice wymyślili taki fortel, że będą mi opowiadać, co akurat dzisiaj uciekło z zoo. A ja byłem tak tym zaciekawiony, że coraz szerzej otwierałem oczy, coraz szerzej otwierałem buzię, a oni tam ładowali kolejne łyżki zupy, albo co tam akurat było na obiad. No i właśnie tym sposobem zamiłowanie do dobrych historii zostało ze mną, no już na zawsze. Z tą różnicą, że kiedyś lubiłem tylko słuchać historii, a dzisiaj lubię je też opowiadać. No i też zostało mi to otwieranie buzi, kiedy coś naprawdę mnie interesuje. No ale wracając jednak do tych owiec, o których mowa była na początku. Faktycznie istnieją takie owce, nazywają się awassi i faktycznie ich ogony przerastają do tak dużej wielkości, że utrudniają im chodzenie. Smutne jest tylko to, że nikt nie robi im tych wózków. No i mam nadzieję, że podobał wam się ten krótki film o owcach, a ja przypomniałem sobie jeszcze, że zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Tomek Łowiecki.